Czołem stalkerzy, jak już zapewne wiecie, to po opublikowaniu ostatniego zwiastuna Stalkera 2 zrobiła się nam mała zawierucha, no bo mamo, zobacz, możemy kupić pijawkę? Nie, kochanie, mamy pijawkę w domu. I to nie jest oczywiście tak, że to powiedzmy nowe oblicze mutanta w ruchu prezentuje się źle. Wygląda w zasadzie całkowicie zwyczajnie, tylko nasze oczekiwania wywaliło poza skalę, ponieważ no właściwie to nie wiem czemu. To znaczy z jednej strony wiem, ponieważ to jednak dekada, a w przypadku niektórych jeszcze więcej czekania na sequel Stalkera. Sprawa zaczyna być bardzo podobna do sytuacji, w której Valve na przykład zapowiedziałoby nagle Half-Life'a 3, albo jakaś firma zaprezentowała grę w uniwersum, dajmy na to obcego, a w reklamującym ją materiale pokazała wzorcową realizację koncertu życzeń fanów, który nie do końca będzie zgodny z rzeczywistością. Tak właśnie było z Aliens Colonial Marines, czyli tytułem Gearboxu oraz Segi, jaki miał przywrócić ksenomorfom należne im miejsce na szczycie gierkowego łańcucha pokarmowego. Oczekiwania względem tej gry były umiarkowanie wysokie, ale tylko do pewnego momentu, ponieważ po opublikowaniu gameplayu na E3 2012 wybiły poza skalę, ponieważ no właśnie też nie wiem czemu. Bicie obcego shotgunem po pysku w połowie materiału zdradzało, że mamy tutaj do czynienia raczej z takim hamburgerowym shooterem rozerwanym pomiędzy tym, co fani chcą zobaczyć, popularnymi wówczas w gatunku kliszami, a problematycznym developingiem. Sega chciała, żeby Colonial Marines było trochę jak Call of Duty, w którym strzelamy się przede wszystkim z innymi ludźmi, a czasami na scenę wpadają obcy, natomiast Gearbox nie chciał się na to zgodzić. Rozwój gry był skomplikowany, jak próby wyjaśnienia kotu, że ty rządzisz w tym domu, i też podobnie bezowocny, bo Colonial Marines rodziło się w wielkich bólach, co rusz potykając o kolejne problemy. Za to oczywiście wzorcowy był marketing, pokazujący nam tylko to, co chcemy zobaczyć i usypiający naszą czujność tam, gdzie mogliśmy ewentualnie mieć jakieś wątpliwości. Marketing, jakby się tak zastanowić, to w ogóle jest kawał, bo w teorii jest to proces zorientowany na klienta, a w praktyce jest zorientowany na maksymalizację zysków płynących z tego klienta, tylko oczywiście nie wyciskanie go jak cytryny, a faktyczne oferowanie mu tego, czego potrzebuje i docieranie do niego z tym w taki sposób, żeby właśnie spełniać jego potrzeby. To jest chyba główna różnica między tym takim, powiedzmy, ciut lepszym marketingiem, a zagrywkami takich firm jak na przykład Electronic Arts. Wiemy naturalnie, że technologia się rozwija cały czas, technologia jest coraz lepsza. Jeśli Colonial Marines powstaje na Unreal Engine 3, a nieco wcześniej widzimy imponujące tech demo tego silnika, no to nie mamy absolutnie żadnych powodów, by uznać, że gra nie mogłaby tak wyglądać. Wszak pomiędzy tech demem Unreal Engine 2 a rzeczywistością wcale nie było takiego wielkiego rozrzutu. Nasze wyobrażenie na temat Colonial Marines opierało się na tym, co zostało nam pokazane, no tym bardziej, że jak wskazano w pozwie, jakim Gearbox dostał w głupią mordę jakiś czas po premierze gry, Randy Pitchford, czyli współzałożyciel studia Gearbox, zarzekał się, że materiał z E3 był najprawdziwszym gameplayem. Najprawdziwszym gameplayem był też oczywiście pamiętny materiał z Watch Dogs. Początkowo Ubisoft nie przyznawał się do tego, że doszło tutaj do drastycznego pogorszenia jakości oprawy, a kilka lat później zrzucono to po prostu na karb nieznajomości specyfikacji PS4 oraz Xboxa One, które dopiero nadchodziły. Deweloperzy tłumaczyli to tak, że nie chcieli zadręczać biednych konsol już na starcie tej generacji, więc musieli przyciąć to tu, to tam. Pracownik Ubi przy okazji prac nad dwójką przyznał, że do tamtej prezentacji użyto mocarnego peceta, ale nie powiedział nic na temat tego, dlaczego ten downgrade przeprowadzono także na blaszakach, skoro ewidentnie były w stanie utrzymać taką jakość oprawy. Swoją drogą to tłumaczenie pojawiło się przy okazji tworzenia Watch Dogs 2 i zapewnień, że teraz już firma będzie wiedziała, co robić i nie powtórzy tych swoich poprzednich błędów. Potem okazało się, że Watch Dogs 2 też dostało downgrade, choć już nie tak spektakularny jak 1, ponieważ tutaj zawiniło głównie inne oświetlenie, jednak w dalszym ciągu gra wyglądała zdecydowanie inaczej niż na zwiastunach. You can see the whole city from here. No Man's Sky także zapowiadano jako rewolucję, która zaprezentuje nam proceduralnie generowane, śliczne światy. Miały być setki różnorakich planet, jakich nie da się do siebie przyrównać, nieskończona wręcz ilość wariacji napotykanych istot. No a wyszło oczywiście jak wyszło. Po ponad 20 naprawdę bądź co bądź dużych update'ach gra w niczym nie przypomina swojej premierowej wersji, ale też w dalszym ciągu nie zawiera tego wszystkiego, czym początkowo była reklamowana. Jasne, ma teraz dużo nowych treści, ale to ciągle nie jest to,
No Man's Sky. Przerost oczekiwań, z jakim mamy tutaj do czynienia, wywołany zbyt bogatymi zapowiedziami, najpierw rozbił się o fatalny stan tytułu na premierę, a potem został przykryty kolejnymi aktualizacjami, no i czary-mary. Sean Murray, czyli szef odpowiedzialnego za grę Hello Games, z hochsztaplera i oszusta stał się dobrym deweloperem, jaki mógł swoją grę olać, ale w dobrej wierze postanowił ją naprawiać. To wszystko są przecież także działania marketingowe, tak samo jak to, czym miało być Anthem, a czym się ostatecznie okazało. Zwiastuny Far Cry'a 4 też zdecydowanie odstawały od tego, co dostaliśmy. Tak samo Wiedźmin 3 i jego pamiętna prezentacja, natomiast o Cyberpunku nawet nie chcę pamiętać. Cała kariera Petera Molyneux została zbudowana na marketingowych bredniach i tym, jak te nasze oczekiwania rozbijają się o skaliste brzegi rzeczywistości. Swoją drogą Peter ostatnio przepraszał za to nakręcanie spirali hype'u, ale teraz to już chyba nikogo nie obchodzi. Wspomniałem o rzeczywistości. Rzeczywistość jest taka, że chcemy, by gry tak naprawdę realizowały jakieś nasze fantazje. Kiedy oglądamy sobie zwiastuny, to jest to taka forma pewnego odsuniętego w czasie eskapizmu, natomiast nakarmieni materiałami promocyjnymi budujemy sobie wyobrażenia i oczekujemy ich realizacji. Tym większe, jeśli mamy do czynienia z kontynuacją jakiejś produkcji, tak jak to ma miejsce właśnie przy Stalkerze 2. Współczesna kultura i taka łatwość w łączeniu się w społeczności oraz wymienianiu myśli i wyobrażeń sprzyja tworzeniu spirali oczekiwań, budowaniu hype'u. Jak sądzicie, po co był ten najpierwszy zwiastun Stalkera 2? Przecież tam nie pokazali absolutnie niczego, a materiał wyglądał jak animowane artworki stworzone przez fanów. Wideo było tak naprawdę tylko po to, żeby pojawił się hype, żeby zmierzyć zainteresowanie i udowodnić tezę Grigorowicza, jaką ujawnił wkrótce po ogłoszeniu prac nad Stalkerem 2. Wszyscy wiedzą, czym jest Stalker i ta gra nie potrzebuje marketingu. Istotnie, częściowo Grigorowicz miał rację, ponieważ tak jest, ale być może tylko w naszym kręgu kulturowym i wśród fanów pamiętających pierwowzór. Reszta świata albo nie pamięta, albo zwyczajnie nie miała ze Stalkerem do czynienia. Uzupełnieniem pierwszych zwiastunów był gameplay, który był takim samym gameplayem jak ten z Colonial Marines z E3 2012. Obydwa te materiały różni oczywiście koncepcja, jednak nie w takim sensie, że tu mamy zonę, a tu mamy obcego. Przy okazji ksenomorfy w zonie już były, ale nie wyleczyłem PTSD po obcowaniu z tym modem na tyle, by mówić o tym wprost, a w takim, że po obcym widać niezdecydowanie w kwestii tożsamości i tego, czym chce ostatecznie być. W wideo ze Stalkera 2 tego nie ma, jest za to sporo fanserwisu i elementów, z jakich kojarzymy te produkcje, takich jak kojące ognisko w bezpiecznym miejscu, trochę strzelania, trochę modyfikacji broni, anomalii, artefaktów, laboratoriów, mutantów, monolitu, ikonicznych miejscówek z Czarnobyla i tak dalej. I tak dalej, wiecie, mamy poczuć się jak u siebie w domu. Czy to był marketing? Oczywiście, że to był marketing, jednak nic nie wskazuje na to, by była to wynikająca z cynizmu próba wciśnięcia nam bubla. Na ile znam tę firmę, to wydaje mi się, że to bardziej próba pokazania nam czegoś, do czego studio dąży. Stalkera takiego, jakiego my chcemy dostać, a oni mają ambicje zrobić. Tutaj pojawia się oczywiście solidny zgrzyt pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością, pomiędzy marketingiem a realnymi możliwościami, bo jeśli poczytacie opinie różnych dziennikarzy branżowych, jacy mieli okazję pobawić się demem Stalkera 2, bo pograć to tutaj w wielu przypadkach jest spore nadużycie, to w większości dostaniecie po prostu laurkę wystawioną dzielnemu studiu, jakie w obliczu wojny przygotowuje grę. I oczywiście, że pracownicy GSC, tak jak innych ukraińskich firm zajmujących się grami, zostali dotknięci przez rosyjską inwazję. Oczywiście, że chwilę wcześniej wszyscy, także oni, męczyliśmy się z szalejącą pandemią. To wszystko są niewątpliwie czynniki, jakie wpłyną na ostateczny kształt gry. Nie zapominajmy jednak, że rozwój Stalkera 2 rozpoczął się w 2018 roku lub nawet wcześniej. W tekście, jaki polecaliśmy w ostatnich newsach, dostajemy wprost informację, że Stalker 2 ma kiepskie animacje, średnią grafikę i problemy ze sztuczną inteligencją, a także trawią go błędy typowe dla gier z otwartym światem. Przypominam, że tak naprawdę nie mówimy tutaj o przedpremierowym buildzie całej gry, który gdzieś tam się dostał do mediów, tylko o targowym demie, czyli mikroskopijnym wycinku, jaki może być w większym stopniu wyreżyserowany i skrojony dokładnie tak, by przyciągnąć uwagę odwiedzających. No więc co poszło nie tak? Żyjemy w takich czasach, że często obiektywnie dobre produkty różnych branż nie osiągają sukcesu przez kiepski lub też niewystarczający marketing. Z drugiej strony wielu kiepskim produktom towarzyszą rozbuchane kampanie niewspółmierne do jakości reklamowanego dobra. Po obejrzeniu ostatniego zwiastuna trudno nie odnieść wrażenia, że GSC zaczyna troszkę przygotowywać nas do tego, że jednak nie będzie tak dobrze, jak miało być w materiałach sprzed 2 lat. Colonial Marines to była nieuczciwa zagrywka,
Materiały przedpremierowe nie miały absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością, zatem wersja premierowa gry była ogromnym rozczarowaniem. Z czasem fani byli w stanie naprawić niektóre bolączki tego tytułu, jak na przykład kompletną głupotę ksenomorfów. Co ciekawe, podobno wystarczyło poprawić dosłownie 1 czy 2 linijki kodu, by te znacznie zmądrzały. Ze Stalkerem 2 może być inaczej, bo jednak zmiana w tej komunikacji deweloperów z graczami jest widoczna, a firma wyraźnie studzi oczekiwania, w przeciwieństwie do Gearboxu, który do końca zarzekał się, że dostaniemy taką grę, jaką widzieliśmy na E3 w 2012 roku. W przypadku Stalkera 2 ten krok wstecz może okazać się jednak niewystarczający, ponieważ jeśli na 6-7 miesięcy przed premierą wszystko co mają do pokazania to króciutkie i dziurawe demo, a konkretów właściwie brak, no to część z nas, ta pamiętająca pierwsze podejście do stworzenia Stalkera 2 może zacząć mieć nieprzyjemne flashbacki i pytać nie o to kiedy gra wyjdzie, a kiedy znowu zostanie anulowana. Pomiędzy naszymi oczekiwaniami a rzeczywistością może być taka sama przepaść jak pomiędzy celami deweloperów a możliwością ich realizacji. Scena moderska, jakkolwiek kiepski okazałby się Stalker 2, z pewnością grę w większym stopniu naprawi. Ba, może nawet samo GSC będzie poczuwało się do doprowadzenia jej do odpowiedniego stanu, tak jak zamierza to zrobić Bethesda, czyli wydawca Redfalla od studia Arkane. Nie tak dawno temu Pete Hines z Bethesdy powiedział, że wierzy w wieczność Game Passa i to, że Redfall będzie w abonamencie Microsoftu także za 10 lat, więc studio ma motywację oraz czas na to, by doprowadzić grę do odpowiedniego stanu. Stalker 2 też będzie w Game Passie, tak tylko mówię. Na prawdziwym gameplayu ta gra nie wygląda na szczęście tak źle jak Redfall, gdzie czasami nawet najprostsze rzeczy krzyczą, że są niedorobione. Przypominam tutaj sławnego screena prezentującego jak działają kominy w przeciętnym amerykańskim domu według studia Arkane. I jasne, ciągle wiele rzeczy może pójść źle w przypadku Stalkera 2, ale premiera w Game Passie sprawia, że twórcy mogą czuć się zobowiązani do dopracowania swojej produkcji. Z kolei Microsoft po wtopie z Redfallem może mieć więcej cierpliwości dla różnych deweloperów, próbując uniknąć kolejnego potknięcia tej wielkości. No i wreszcie my także możemy, a w zasadzie chyba powinniśmy ostudzić swoje oczekiwania i przestać wpadać w tę samą pułapkę, którą marketing wokół gry zastawił na nas także przy okazji Cienia Czarnobyla, kiedy GSC obiecywało gruszki na wierzbie, a dostaliśmy to, co dostaliśmy. Zamiast liczyć na kontynuację, która wybije nas z kapci i ustawi Stalkera 2 na piedestale współczesnego rynku gier, powinniśmy chyba czekać raczej na dobrego sukcesora poprzedniczek, które też przecież były dalekie od ideału. W końcu po wykreśleniu średniego, nietrafionego marketingu, to ta pijawka, którą chcemy mieć, różni się od tej, którą mamy w domu tylko tym, że GSC nie jest taką firmą, za jaką chcielibyśmy ją mieć. I tym być może nie do końca optymistycznym akcentem dobre polowanie. Stalker.